jedną z najczęściej dziś poruszanych spraw i jedną z najbardziej chyba zakłamanych spraw jest stosunek Jana Pawła do pedofilii. Bo mówi się, że wiedział, ale nie interweniował, opóźniał za słabo, właśnie, że zapewne wiedział, że pewnie nie mógł nie wiedzieć. No, prawda jest inna dla osób, które pamiętają tamten czas. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, zwłaszcza dla tych, którzy są po prostu młodsi, że sprawy pedofilii pojawiają się na przełomie lat 80. i 90. Wcześniej obowiązywała zasada, i to zwłaszcza w kręgach lewicowych, ale wszystkie partie oprócz CDU niemieckie na przykład miały w programie legalizowanie pedofilii. I większość, w każdym z krajów działały komitety o legalizację pedofilii, o obronę praw pedofilii. Oficjalnie działały właśnie, mówiąc, że to jest coś dobrego i naukowcy, którzy mówili, że to jest coś dobrego, że to rozwija. Straszne kłamstwo, które wyszło na jaw, gdy ofiary tych nadużyć zaczęły dorastać. Więc i nagle trzeba było dostrzec, jaką zgrozę, jakie spustoszenie, jak strasznie niszczy ludzkie życie takie nadużywanie przez dorosłych dzieci dla swojej przyjemności. Okropieństwo okazywało się dopiero właśnie, gdy one stały się dorosłe i ta trauma się w nich pogłębiała. I to zniszczenie było ciągle obecne. Nie dało się tego wyreperować w zwykły sposób. Żaden zwykły sposób. I ta trauma dzieci, ta tragedia dzieci była coraz powszechniejsza. I gdy tylko pojawiło się, że to też pojawia się w Kościele, to właśnie ta fala z lat 70., 60., że to też dotyczył Kościoła. Szczególnie to było widoczne w Kościele amerykańskim. Jan Paweł II wezwał na wizytę ad limina, taką właśnie episkopat amerykański, do takiego okresowego złożenia sprawozdania i w czerwcu 1993 roku wysłał list nakazujący zero tolerancji, od razu interweniując bardzo mocno i bardzo wyraziście, że jest to wielkie przestępstwo, że, cytuję Pana Jezusa, lepiej uwiązać kamień młyński u szyi, niż zgorszyć tych maluczkich, niż komuś urządzić krzywdę. Działał tak zdecydowanie i tak wyraziście, że całkowicie niekatolickie pismo, amerykański tygodnik Time, w grudniu 1994 roku, a więc już gdy ta sprawa pedofilii była w pełnym rozkwicie, w pełni znana, przyznał mu tytuł Człowieka Roku. I przyznając tytuł Człowieka Roku, tak uzasadniano tą decyzję. W roku, w którym tak wielu ludzi oglądało upadek wartości moralnych albo próbowało usprawiedliwić złe postępowanie, papież Jan Paweł II z całą mocą głosił wizję prawego życia i wzywał świat do jej przyjęcia. Za tę jego niezłomność, czy też bezwzględność, jak powiedzieliby jego krytycy, został ogłoszony Człowiekiem Roku. Więc sami Amerykanie przyznawali, że działa tu jednoznacznie i bezkompromisowo właśnie ludzie krytyczni wobec Kościoła. Ja na pewno, gdyby był choć cień wątpliwości, no to jakikolwiek cień wątpliwości, to tak prestiżowy tygodnik takiego tytułu papieżowi nigdy by nie przyznał. Kiedy okazało się, że też pojawiają się tego typu nadużycia, już nie indywidualne, ale jednak, że dotyczy większej ilości księży w Irlandii, te same normy natychmiast zastosował Jan Paweł II wobec Kościoła w Irlandii. A kiedy okazało się, że to jednak jest problem szerszy, głównie dotyczący kultury Zachodu, ale nie wyłącznie, że to jednak szerszy w Kościele, że to jest poważne wyzwanie, przed którym Kościół staje i straszne wyzwanie, to w kwietniu 2001, to jest ważny moment, ogłosił swój list motu proprio, czyli z własnej inicjatywy, Sacramentorum Sanctitatis Tutela, i w tym to liście nakazywał wszystkie przypadki, jak tylko są zgłoszone, przekazywanie do Rzymu, do kongregacji do spraw wiary, krzewienia wiary, którą kierował Józef Ratzinger. Tam przeniósł prałata, wtedy młodego Szciklunę, który teraz jest tym słynnym tropicielem i jako kardynał jest tym jednym z najważniejszych, który kieruje oczyszczaniu i wykrywaniu sprawców. To wtedy właśnie został mianowany i z poleceniem zero tolerancji oraz, jeżeli się to wszystko potwierdza, z usuwaniem ze stanu duchownego, z całą surowością. To był moment przełomowy.
Teraz niedawno wielu watykanistów starało się też poprzeć tezę, że dopiero papież Franciszek zaczął poważnie z tym problemem się spotykać. Nawet papież Franciszek powiedział taką anegdotę, z której wynikało, że być może Jan Paweł II nie był tak jednoznaczny, ale wszystko to odwołał potem w wywiadzie do telewizji meksykańskiej. Powiedział, to był wielki człowiek, o jego świętości nikt nie wątpi. On, jeżeli jakieś nadużycia były, to rzeczywiście nie wiedział. I to potwierdzili też przewodniczący wszystkich episkopatów na całym świecie, którzy spotkali się w lutym 2019 roku w Watykanie, żeby dyskutować o problemie pedofilii. Wszyscy mówili, ten właśnie 2001 rok, to motu proprio, ten list Jana Pawła jest momentem zwrotnym. Tutaj już w całym Kościele od tego czasu na szczęście przypadki są już bardzo rzadkie i już z całą surowością prawa ścigane, osądzane jednoznacznie. Więc tu na pewno Jan Paweł II działał bardzo wyraziście, bardzo jednoznacznie. No oczywiście pokazuje się takie zdjęcia z Marcialem de Gollado, założycielem Legionistów Chrystusa, który był właśnie jakimś człowiekiem potworem. Na łożu śmierci odmówił spowiedzi, powiedział, że jest niewierzący. I przez 60 lat udawał gorliwego księdza, a zarazem właśnie miał jeszcze jakieś i bigamię, i nadużywanie właśnie pedofilskie wielu osób. Jakiś no niezwykle zręczny, ale człowiek jakiś psychopata, po ludzku właśnie jakieś potworne skłonności. Niemożliwe wydawałoby się, że coś takiego istnieje. Sam nie mogę tego zrozumieć, ale też badacze, którzy tropili jego biografię, zwłaszcza słynna watykanistka Valentina Alazraqui, która 1984 roku siedzi, i Meksykanka również, która tropiła te przestępstwa, no stwierdziła, że wyraźnie Jan Paweł II nie był świadom jego roli. Ten Marcial oszukiwał 6 papieży i zawsze jakichś obrońców mącił i tak dalej. To, że właśnie surowość i jawność Jana Pawła była oczywista dla wszystkich, podkreślmy, cytując Spiegla po śmierci, Der Spiegel po śmierci Jana Pawła, bo gdy mówią o celibacie i stosunku Jana Pawła do celibatu, dodają, nie trzeba nawet dodawać, że nakazywał postępować jak najsurowiej winnych pedofilii we własnych szeregach. To była powszechnie oczywista ocena przez cały jego pontyfikat. Był jednoznaczny, wyrazisty i mocny w osądzaniu i ściganiu tej zbrodni.